Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie taka trochę pogadanka o akumulatorach LiFePO4, co to za technologia, czym się różni od kwasowych, AGM-ów, takich innych. Będą też wyniki ze sprawdzenia pojemności, czy Chińczyk faktycznie posiada te deklarowane 100 Ah, bo z tymi litówkami to różnie bywa. No i też mam ładowarkę 20-amperową do nich. No i ją rozbierzemy, zobaczymy co jest w środku, bo jako elektronika w sumie to mnie najbardziej interesuje. Widziałem też testy tych akumulatorów na innych kanałach, wyniki po roku, trzymają parametry. Jeśli macie coś takiego, możecie też napisać. Ta firma wcześniej się nazywała też inaczej, to był Ampere Time albo Ampere Time, zależy jak to powiedzieć. Wysyłane są z Niemiec, także bez cła. Cena jest bezpośrednia, czyli możliwie najtańsza, jeśli myślicie nad LiFePO4. No dobra, zacznijmy, przejdźmy po prostu do podsumowania. Ja się będę wspomagał kartką, instrukcją i porównamy sobie dane, które wypisałem, które mnie interesowały. Powiem wam, dlaczego je wziąłem, do czego je wziąłem i jaki mam na nie plan. Zaczynajmy. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji Projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. Dobra, o co chodzi w ogóle z tymi akumulatorami LiFePO4? Ogólnie jest to technologia przechowywania energii. Standardową technologią, jaką znamy, to jest po prostu technologia kwasowa. Wtedy mamy akumulatory kwasowo-ołowiowe i to może być elektrolit płynny, czy zwykły kwasiak rozruchowy, albo może to być kwasowo-ołowiowy akumulator typu AGM, gdzie po prostu ten elektrolit jest uwięziony w gąbczastych matach. Więcej na ten temat na kanale Mr. Akumulator. Pozdrawiam, polecam, tam wszystkie testy, różnice takich rzeczy. Ale co mnie interesuje tutaj, tak naprawdę waga. Taki akumulator 100 Ah, ja mam wcześniej, znaczy w sumie znajomy, pan Leszek, on ma ponton, pływa tym pontonem po rzece, ma dwa akumulatory po 30 kg, więc ma 60 kg wagi. A jeden taki akumulator setka 100 Ah waży 10,5-11 kg. Zobaczcie, ja mogę jedną ręką ponad głowę wycisnąć taki akumulator, a nie jestem jakiś tam turbokozakiem, jeśli chodzi o siłownię, więc dwie setki zamiast 60 kg ważą 20 kg, więc to jest naprawdę dużo. Takie akumulatory spokojnie możemy sobie nieść dwa, nawet kobieta może nieść taki akumulator, on waży 10 kg, więc to dla emeryta, jeśli w ogóle jak ktoś jeszcze pływa łódką, gdzie ta waga na łodzi też ma znaczenie, jest to turbo duży plus. 5 lat gwarancji. Akurat producent na te akumulatory daje 5 lat gwarancji, także kupujecie płatność kartą, jakby coś było nie tak z gwarancją, możecie uruchomić usługę chargeback w banku, chyba tak się to nazywa, chargeback. No, piszecie problem i wtedy bank wam oddaje pieniądze, nawet jeśli producent nie chce wam oddać tych pieniędzy, więc też bezpieczeństwo transakcji jakieś tam jest. Tu mam napisany test, dobry test, panele fotowoltaiczne z otwarciem. Tam pan miał taką wersję zwykłego akumulatora i mniejszą, bo też wersja jest mini, bo to jest chyba standardowa puszka jakaś tam marynistyczna, a można te same 100 Ah w mniejszej obudowie, w wersji mini po prostu inaczej upchane są te cele, są delikatnie wyższe, no ale otworzyli, popatrzyłem tak z grubsza okiem, BMS wygląda w miarę dobrze, wewnątrz jakość jakby zbudowania tego całkiem dobrze wygląda. Ja ich nie chcę niszczyć, także ich nie będę niszczyć, więc tak mam zapisane. Test po roku też, Tomasz Żyłka PV jest taki kanał i też testy na łodzi, Catch and Relax, taki kanał, bardzo fajny filmik. Tam był właśnie test, że łódka szybciej pływa niż na akumulatorze kwasowym. I właśnie dlaczego? Te akumulatory mają zupełnie inne napięcie, jeśli chodzi o state of charge. Tam właśnie na tym filmiku było podane, że kwasiak ma przy 100% 12,73 w tabeli i przy 20% kwasiak ma 11,66. W tamtej tabeli było LiFePO4, że przy 100% ma 14,4 i przy 20% 12,9, aczkolwiek to się troszeczkę różnią te dane z tym, co jest w instrukcji. Ja to wam zaraz tutaj znajdę w instrukcji. Ale ogólnie chodzi o to, że ten kwasiak nawet przy 25% naładowania ma 13-15 V, a jak jest pełny, to ma jakieś 13,3. Czyli on nam bardzo sztywno trzyma napięcie, a na kwasie przy obciążeniu to napięcie bardziej siada. Jak napięcie siada, no to każdy silnik elektryczny, jego prędkość obrotów zależy od napięcia. Więc jeśli mamy akumulator, który tak nie siada z napięciem, no to mamy szybciej kręcący się silnik. Więc to jest taki fajny, praktyczny test. Ja te filmiki wam podlinkuję, żebyście mogli sobie je zobaczyć.
Dobra, rozmiar. No właśnie to mówiłem o tym, że można też kupić to w wersji mini. Jeśli ktoś ma małą łódkę, mały kajak, nie chce standardowej obudowy takiej, wiecie jak to można naprawdę mniejszy akumulator sobie też wziąć. Łatwiej przechowywać, więcej miejsca na łodzi. To też jest plus, bo ogólnie to jest albo do kamperów, albo do łodzi, bo to jest akumulator zasilający. To nie jest akumulator rozruchowy. Tu mamy BMS, czyli Battery Management System na 100 amperów pracy ciągłej. I kolejna nieścisłość jakby pomiędzy stroną www, bo na stronie mamy przez 5 sekund 280 amperów, 1 sekundę 330 amperów, a tu gdzieś były dane, że w 1 sekundę jesteśmy w stanie wycisnąć 400 amperów z tego akumulatora, więc czy tu właśnie tutaj znajdę tak, 1 sekunda 400 amperów i ciągły prąd 100 amperów i też ciągła moc 1280 watów. Tu wam może zbliżę całą instrukcję. Żywotność powyżej 4000 cykli, no właśnie, kwasiaki przy rozładowaniu 100% bardzo mocno to zużywa akumulatory kwasowe, więc kilkaset cykli, 100 do 1000 cykli, a tutaj producent przy 100% rozładowania to jest 4000 cykli, tak deklarują, to jest codzienne użytkowanie 11 lat około, powyżej 10 lat 11 lat. Przy rozładowaniu do 80%, czyli zostawiając mu 20% jakby ładunku, on już pożyje 6000 razy, a przy rozładowaniu go 60%, DOD to jest Deep of Discharge, czyli ile procent zabierzemy? 15 000 cykli, więc jeśli ja ich po prostu nie opuszczę, nie złamię, nie zgubię albo mi ich nie ukradną, teoretycznie powinny mi wystarczyć na całe życie, bo też no nie będę używał ich często. Można by też je dać do banku energii, właśnie fotowoltaiki czy coś, tylko trzeba pamiętać o tych prądach, nie? Więc wtedy można je rozbudowywać w macierze akumulatorów. Na stronie maksymalna macierz akumulatorów podana jest jako 4P4S, czyli możemy po 4 równolegle i 4 w szeregu zbudować. Budując szeregi, jak mamy szereg 2 akumulatorów, to będziemy mieć 24 V, no i w szeregu razy 4 mamy 48 V, może być też szereg potrójny, mamy 36 V nominalne, no i równolegle zwiększamy po prostu prąd. Czyli łącząc 2 takie akumulatory równolegle, bo właśnie też taki był plan, 12 V, mamy wtedy 2 razy więcej, mamy 200 Ah i 2 razy mniejszy prąd, który będzie obciążał każdy akumulator. Więc właśnie pan Leszek ma łódkę i ma silnik na 12 V i też ma silnik na 24 V. Można też je połączyć w szeregu, uzyskać 24 V, 100 Ah, ale dalej każdy ma 1280 Wh chyba, 1280 Wh zawsze się dodają. Równolegle mamy wtedy 2 kWh, a w szeregu dalej mamy 2 kWh na 24 V. Także łączenie akumulatorów szeregowe, równoległe, no w takich przypadkach się sprawdza właśnie jak zasilanie, czy też po prostu banki energii. Tu mam pokazane jak to robić, jak to łączyć, w jaki sposób, łączenie równolegle, jak łączać, jak obciążać. Tu jest gdzieś też tabela, bardzo fajna instrukcja w ogóle, bardzo dużo danych. Takie naprawdę dla kogoś, kto nie ma większego pojęcia elektrycznego, tu jest nawet tabela jak dobierać przekroje. Też jak aktywować akumulator, gdy BMS go odłączy, bo gdy on będzie za bardzo rozładowany, BMS nam odłączy. Tego typu ładowarka ma funkcję 3 sekundy budzenia, tu mam dane ładowarki, ma 3 sekundy budzenia uśpionego akumulatora. To też można zrobić panelem fotowoltaicznym, podłączając się do kontrolera, który wspomaga LiFePO4 ładowanie na 30 sekund, to go obudzi, albo właśnie ładowarkę, która ma funkcję ładowania od zera. Jak inaczej obudzić delikatnie, nie wiem. Ta ładowarka też ma coś takiego jak właśnie budzenie, ma fazę pre-charge, czyli mniejszym prądem ładuje aż do pewnego progu napięcia, potem wchodzi na constant current, czyli stałym prądem 20 amperów wali tak długo, aż osiągnie pewne napięcie i później przechodzi w cykl ładowania constant voltage, czyli stałym napięciem, a prąd będzie sobie malał aż do pewnego progu i wtedy ładowarka uznaje, że akumulator jest naładowany. Także spoko, wygodna ładowarka. Jedyny minus to jest to, że ona, znaczy plus i minus, cały czas szumi wentylator, więc w miejscach, gdzie ktoś by chciał spać czy coś, jakbym nie polecał jej używać, to jest dość szumiące, głośne, no ale przynajmniej jest lepiej chłodzona niż ładowarka pasywna. Minusem kolejnym ładowarek z wentylatorem jakichkolwiek, czy prostowników w ogóle do akumulatorów jest to, że zaciągają wilgoć, pył, powietrze, więc no coś się może zepsuć, a jeśli ładowarki są szczelne, no to mają problem z chłodzeniem, więc zawsze trzeba coś wybrać. Jeśli to będzie ładowane w domu w czystych warunkach, no to wentylator spoko. Jeśli gdzieś na dworze, na jakichś kempingach, na łodzi, w jakimś zimnym warsztacie, wiecie, wilgoć, zapylenie, no to ja nie jestem zwolennikiem czy ładowarek, czy prostowników z wentylatorem. Wtyczka do tego jest 50 amperów Anderson konektor, taka do wózków widłowych, dość popularna i do tego są przewody
z oczkami M8 w zestawie właśnie z tą ładowarką. Ja tutaj wykorzystałem stare jakieś tam od Noco, wiecie, krokodylki, żeby móc to sobie przełączać, podłączać. Te M8 pasuje idealnie na terminale, bo te terminale są wkręcane, je się po prostu wykręca do zera, to też wam zaraz pokażę. No, także takie parametry, 2 lata gwarancji na ładowarkę i jak ładować. Pierw załączamy sieć, a dopiero potem podłączamy akumulator lub jeśli macie na stałe akumulator oczkami podłączony, no to rozłączamy wtyczkę, podłączamy sieć 230 i załączamy. Tak zaleca producent. Waga ładowarki około 1,3 kg, jeśli kogoś by to interesowało. Zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem, temperaturowe przed przegrzaniem. Na zwarcie, jeśli ładowarka wykryje zwarcie, to się wyłącza. Powyżej prądowej, powyżej napięciowe, czyli jeśli coś będzie nie tak z napięciem czy z prądem, ona też tam po prostu zakończy ładowanie. Nie wiem dokładnie jaki jest algorytm działania, tego jakie są progi, to jest tylko informacja ze strony producenta. Do wszystkich produktów jakby będzie link, jakiś tam kod rabatowy, jeśli chcecie tam wiecie kupić, no to fajnie. Nie zachęcam, nie zamawiam, nie namawiam, ale polecam też wam zobaczyć inne testy innych ludzi tej marki, no po prostu poczytać opinie. Jest to może budżetowa, dobra opcja z tą gwarancją, może ktoś będzie z was chciał skorzystać. Jeśli chodzi tu właśnie o sprawność, to teoretycznie akumulatory LiFePO4 mają wyższą sprawność, czyli jak naładujemy w nią 1 kW, no to jesteśmy w stanie odzyskać do 95% sprawności. Przy akumulatorach kwasowych za każde naładowane jakby 1 kWh jesteśmy w stanie odzyskać 80% tej pojemności. Takie dane były podane w tym filmie. No, może ma to sens. Jakby nie jestem specjalistą, ale nie kłócę się. Jakby są to jakieś tam, wiecie, argumenty na korzyść technologii litowej. Cena cały czas spada, kiedyś te litówki były drogie, były po kilka tysięcy, teraz w okolic 1000 zł można kupić taki jeden akumulator, także jeśli ktoś dużo używa i mu się to sprawdzi, zwróci, chce mieć wszystkie benefity, no jest to coś, co można rozważyć. Do łodzi też one są z certyfikatem Trolling Motor, czyli one wtedy mają certyfikat morski, jakieś tam turboszczelności, bo te są w wykonaniu IP65, czyli są szczelne, raczej wodoodporne, ale też można z certyfikatem turbo takim morskim, typowym do łodzi dostać w innej wersji te akumulatory i też w innych napięciach, w innych pojemnościach. To tam też cała tabela na stronie producenta będziecie widzieć. No i co, chyba w takim razie jeszcze tu przelecę instrukcję, zobaczę co chcę wam powiedzieć i otworzymy sobie ładowareczkę. Dobra, bardzo ważne. Stopień rozładowania od 1 do 3% na miesiąc, czyli teoretycznie możemy go na rok, 2 zostawić i nie powinno się mu nic stać. Jeśli chodzi o ładowanie litówek, no to tu zaczyna się robić problem. Poniżej 0 stopni nie powinniśmy takich rzeczy ładować. I teraz tak, są akumulatory zabezpieczone przed niskimi temperaturami, są nawet takie, które mają własne maty grzewcze, że jak trzeba on się będzie podgrzewał, żeby utrzymać temperaturę, żeby móc go ładować. Tu mamy tylko w instrukcji napisane, że ładowanie od 0 do 50 stopni, możemy go rozładowywać od minus 20 do minus 60, czyli możemy go naładować w cieple i wykorzystywać na zimą na dworze. Przechowywanie minus 10-50, brak ochrony przed ładowaniem, czyli poniżej 0 jak zaczniemy go ładować, może coś się złego wydarzyć. Są też takie właśnie low temp, czyli z zabezpieczeniem niskotemperaturowym, który sam tego akumulator pilnuje. To jest wersja basic podstawowa, czyli najtańsza. Są też samogrzejne akumulatory, które właśnie mają maty grzewcze i on wtedy ma zabezpieczenia przed właśnie i mrozem, więc to bardziej do kamperów, do takich rzeczy. Dla kogoś, kto chce latem korzystać z łodzi, no to raczej zabezpieczenie 0 stopni go nie interesuje, ale warto o tym wiedzieć. No, także to są jedne z minusów tej technologii. Według mnie te dane o tym ładowaniu powinny być od góry. No za bardzo tego tutaj nie ma, mamy tylko dane podstawowe i jest QR kod do takich filmików, jak tam łączyć, jak ładować, jak podłączać. Całkiem fajnie jest to zrobione. Jak ktoś jest totalnie zielony, to na pewno mu to może pomóc. Ja wam jeszcze pokażę, jak to ten akumulator wygląda od przodu. No i tutaj właśnie widzimy też gamę i pojemności, i napięć. W ulotce, która tam była dodana, certyfikaty, wiadomo, każdy się chwali, co tam ma, ale przelecimy sobie jeszcze szybko instrukcję. Wszystkie dane podstawowe. Ładowanie 0,2C, czyli można go ładować 20 A lub nawet można go ładować 0,5C, czyli w tym przypadku połową pojemności, czyli bierzemy 100 Ah na pół 50 A. Możemy go ładować 50 A i teoretycznie w 2-3 godziny się naładuje, a ładując go 20 A 5-6 godzin będzie naładowany. Czyli na przykład taką ładowarką 5-6 godzin trwa ładowanie. Tu wam pokażę wszystkie dane, jakby ktoś chciał zobaczyć instrukcję.
Oglądając na telefonie możecie sobie przybliżyć. Tu właśnie jest tabela do pojemności w amperach, płynność amperogodzinach, jaki zalecają przewód, czyli do setki powiedzmy 2 AWG, czyli 33 mm2, czyli 305. Teraz tak, przy połączeniu właśnie równoległym czy szeregowym jest też różnica, jakbyśmy pobierali moc z tych akumulatorów. Jak ja bym się wpiął tu i tu, w to miejsce, to bardziej jest obciążony ten akumulator, bo mamy rezystancję przewodów. Więc równolegle, jeśli chcemy coś zasilać, to podpinamy się tu i po skosie na drugi akumulator minus, wtedy pracuje, wiecie, jeden kawałek przewodu, drugi kawałek przewodu i mamy powiedzmy równoległe obciążenie. Tu jest to zrobione na takich busbarach, to są szyny miedziane i tą samą długością przewodu, one powinny być takiej samej długości, łączymy się z szyną miedzianą i z szyny miedzianej wyciągamy zasilanie, więc też tak można obciążyć. A tu jest, jeśli byśmy szeregowo robili 24V, no to tu mamy plus, minus z plusem i wtedy mamy wyjście, to już nie musimy nic za bardzo pilnować, no bo nie mamy jak inaczej się podłączyć, jeśli chodzi o połączenie szeregowe, tu mamy połączenie równoległe. Także bardzo, bardzo fajne wskazówki oni tutaj piszą, to zdecydowany plus za instrukcję. Łączenie. Jeśli łączymy baterie równolegle, oni też gdzieś tutaj pisali, że powinno się zostawić na 12 godzin, żeby się potencjały równolegle wyrównały. I też jest balansowanie, że powinniśmy balansować baterie co pół roku. Oni też tam podają sposoby, jak to można zrobić. Tu mamy też podany bank energii, pokazane jak mamy każdy rodzaj połączenia. To mamy 2P, 4S, czyli 2 paralel, 2 równolegle, 4 w szeregu. Czyli 2 równolegle, 4 w szeregu, żeby zbudować napięcie i większą wydajność prądową do 200 A w przypadku akumulatorów setek, jakbyśmy je łączyli z BMS-em 100 amperowym. Co tu jeszcze jest? Koniec. No dobra, to chyba wszystko. Bierzemy się za to. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, napiszcie w komentarzach, co jest według Was jeszcze ważne, jeśli chodzi o akumulatory LiFePO4 LFP, czyli LFP, albo właśnie LiFePO4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe. Dobra, otwieramy to, co nas interesuje i kończymy ten filmik. Jeszcze właśnie, wyniki z tego. Na normę 0,2C, czyli 5 amperami, C20, czyli 100 amperów na 20, 5 amperów, obciążyłem je 5 amperami, wyszło mi tam chyba 100-105 amperogodzin, tylko niestety skasowałem dane, wrzucę zdjęcie, jaki był wynik amperogodzin i watogodzin, tutaj się to pokrywa, wiele osób też na YouTubie testowało, pokazywało pojemność nową po roku użytkowania, te pojemności też się zgadzają, nawet są z lekkim plusem na 105 amperogodzin, także nie spodziewałem się, ale jak widać da się. Dobra, otwieramy to. No i powiem Wam, ogólnie jest całkiem poprawnie. Mamy stronę sieciową 230V, mamy 2 dławiki sprzężone, tutaj pod tym glutem jest drugi. Całkiem nieźle to wygląda, mogli dać równie dobrze druty, tak często jest w chińskich sprzętach. Kondensatory typu Y, wszystkie są typu Y, czyli z klasą bezpieczeństwa. Tu mamy bezpiecznik taki miniaturowy, kwadratowy. Tutaj jest albo dławik też sprzężony podwójny, albo jakiś transformator impulsowy wstępny. Trochę nie widzę, bo tu wszystko jest zalane tym, wiecie, glutem, klejem. To też dobrze, bo to i nam sprzęga temperaturowo i od wibracji nam chroni elementy. 2 duże na 450V. Całkiem spoko kondensatory, oznaczone jako 105 stopni. Te również są na 105 stopni. To jest strona już właśnie wyjściowa. Jest przekaźnik załączający wyjście, 30-amperowy niby. Ładowarka jest 20, także jest teoretyczny zapas. Podoba mi się to, że tranzystory na przykład są przyłapane do budowy i są na podkładkach izolacyjnych, ale też kawałek metalu jest wzięty w termokurcza, którym się napina śrubkę, żeby te tranzystory do budowy dopchać. Czyli często jest tak, że ten akurat kawałek metalu jakby jest nieizolowany, więc jeśli budowa przy zwarciu nam pęknie, to potencjał może się pojawić na budowie. Tutaj jest dodatkowy stopień bezpieczeństwa. Nie spodziewałbym się tego w tanim chińskim sprzęcie, także jest na plus. Jakość wykonania widać, że jest tanio, ale nie jest aż tak turbo tanio, jak mogłoby być. Także powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się, że będzie aż tak to zrobione. Nie jest jakaś wiadomo cud techniki, ale jest poprawnie. Uzwojenie naszego transformatora impulsowego. Może to być dławik sprzężony, nie widzę jaka to jest topologia,
ale flyback to raczej nie jest przy 20 amperach, więc będzie to jakiś synchroniczny, więc będzie to zwykły transformator impulsowy, a nie ze szczeliną powietrzną. No, co ja wam powiem, nie jest źle. Ja bym ogólnie się jakoś turbo nie bał tego podłączyć nawet do własnego auta, bo właśnie też tak wziąłem ten prostownik, żeby sprawdzić jako podtrzymanie, wiecie, jak coś się robi przy aucie, 20 amperów prostownik sobie zapiąć i żeby on podtrzymywał napięcie, on stabilizuje się, próbuje do 14,6 V dojść, także spoko. Ja go jeszcze potestuję, wiecie, w różnych użyciach przy programowaniu aut, takich innych rzeczy, więc też zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, ale nie jest najgorzej, powiem wam naprawdę, spodziewałem się, że będzie gorzej. Czy ja to bardziej rozkręcę? Nie chcę tego za bardzo też rozkręcać, żeby to się wszystko kupy trzymało, bo rozkręcanie takich sprzętów to potem wszystko trzeba odklejać, rozklejać. Ja też widzę, że oni po prostu założyli, pozakładali tutaj też i ten silikon, to jest wszystko ładnie poklejone, więc dopóki nie muszę, to nie chcę tego ruszać. Taka po prostu ciekawostka, jak to w środku jest zbudowane. Nie jest zbudowane najgorzej. Tu wam jeszcze pokażę nazwę przekaźnika. No i chyba robimy sobie podsumowanie tego filmu, co? Jeszcze wam pokażę te terminale. Tu mamy po prostu śrubę M8, właśnie z podkładeczki i je się po prostu wkręca, więc tu możemy przykręcić sobie wszystko właśnie, albo terminale od silnika, albo właśnie mostki, także takie rozwiązanie, czapeczki też są gratis. Ogólnie jak to przychodzi, to jest w takim kartoniku, na górze jest papierologia, do tego tutaj są wszystkie instrukcje oraz naklejki. Naklejki można sobie tam ponaklejać, wiecie, na jacht, na kampera, nie wiem, na drzwi do garażu. Tutaj też są jakieś tam po niemiecku, bo to ogólnie jest takie, wiecie, po niemiecku i angielsku głównie. Ja jeszcze dostałem dodatkowo jakieś takie, wiecie, większe naklejki Litime i jeszcze coś takiego wielkiego. Pod tym wszystkim jest pianka, która nam wszystko przykrywa. I tu mamy taką naklejkę, że Post Bolts Here. Post to są terminale, czyli właśnie śruby są tutaj w woreczku. Jak to się zdejmie, to tu jest już po prostu nasz akumulator, więc tak to jest zapakowane w takie opakowanie. A jak przychodzi ładowarka, to jest ładowarka, kabel zasilający i właśnie ta wtyczka z oczkami, więc jak zamawiacie jedną ładowarkę, to macie tylko jedną tą wtyczkę z oczkami. Jeśli ktoś chciałby mieć na stałe te wtyczki, wiecie, do 2 akumulatorów przykręcone, to trzeba sobie po prostu załatwić, zrobić, dorobić albo dokupić. Więc to jest po części ładowarki. Krokodylki były moje, bo tak jak mówię, tu były terminale tylko właśnie pod te oto śruby. No dobra. Czy coś jeszcze miałem wspomnieć, czy coś jeszcze miałem pokazać? Dajcie mi się chwilę zastanowić. Widzimy się za chwilkę. Dobra, jeszcze chciałem wam pokazać. Teraz akumulator ma 13,31 napięcia spoczynkowego. Tu jest podłączony woltomierz. Jest amperomierz do naszej ładowarki. Power factor, czyli sprawność naszej ładowarki, to chciałbym wam zademonstrować. Po podłączeniu wiadomo, ładowarka sobie stoi, power factor nie jest za duży, czyli 12% sprawności. Ona pobiera 5 W i tutaj sobie miga zieloną diodką, że czeka na akumulator. I jaki będzie power factor przy ładowaniu i może uda nam się zarejestrować, jaki będzie prąd po podłączeniu, jak ona zacznie ładować ten akumulator. Także czekajcie, uwaga. Czy wszystko widać? Widać, załączone. Zaczęła prądem 5 amperów około i się rozpędziła do 20, czyli to, co tam oni deklarowali, że ona delikatnie zaczyna, i się potem rozpędza, to jest prawda. Power factor teraz jest 93, pobieramy 344 W, czyli to, co pobieramy z sieci, jest jak najbliżej do 100% korygowane, czyli podejrzewam, że ma power factor correction, ta ładowarka, czyli poprawę współczynnika mocy. Ładowarki, które tego nie mają, mają 50%, czyli energia bierna, pojemnościowa. Tutaj urządzenie stara się, żeby sieć 230 V widziała obciążenie prawie jako rezystancyjne, czyli bardzo dobrze przy takiej mocy ładowania. W ogóle każda ładowarka fajnie, gdyby to miała. Ładowarki do akumulatorów nawet do 10 A często mają właśnie power factor na 50%, może 55, 60, powyżej 90 jest dobrze, czyli według mnie po prostu jest dobrze. I teraz nasze napięcie tutaj jest tyle, prąd cały czas w okolicy 20 A, i tak będzie sobie się ładował. Po tym napięciu tutaj też mamy state of charge, było 13,33, czyli mamy jakieś 75% naładowania. Ja je ładowałem do pełna, ale już one pół roku stoją, także
No, pół roku, no chyba jakoś tak. No także wszystko się z grubsza zgadza. No nic, według mnie to tyle. Jak macie pytania, piszcie. Jak macie coś do powiedzenia ciekawego, też piszcie. Chętnie się czegoś dowiem od was w komentarzach. Linki, kody rabatowe, aktualna promocja, wszystko będzie pod filmem. Ta cena też się zmienia. Raz jest lepsza, raz jest gorsza. Na czas publikacji filmu ma być jakaś aktualna promocja, także po prostu patrzcie, porównujcie ceny, myślcie. Jeśli ktoś potrzebuje, to na spokojnie możecie kupować. No dobra, zapraszam was na grupę Rzeźbiarnia na Facebooku, w komentarze. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. A tu zobaczcie, jeszcze prąd maleje, napięcie rośnie, czyli zaczynamy być w fazie constant voltage, czyli malejący prąd, i jak napięcie osiągnie próg, no to ładowarka zakończy ładowanie. Czyli akumulator jest dosyć pełny, doładowuje się, więc dużo czasu nie będzie potrzebował, aby ładowanie się zakończyło. Dobra, teraz naprawdę, trzymajcie się, cześć. Jak powiedziałem cześć, to zobaczcie, akurat napięcie skoczyło na 14,63 i zakończyło się ładowanie, czyli bateria jest pełna, czyli tak naprawdę, jak widzicie, przez te pół roku prawie w ogóle się nie wyładował. Ile energii zużyliśmy? Nawet nie zdążyło policzyć 0,1 kWh, czyli no to była kosmetyka. No, cześć, do 3 razy sztuka. Może śmiać z ostro z kratami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.